odradzamy się w kolejnych życiach. Ponieważ jest to jedna z niewielu książek, które mnie pokonały już na samym początku, Co zrobić, żeby się znowu nie urodzić? no trzeba by było uznać, że reinkarnacja jest faktem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w programie Szamańskie Rozmowy. Nazywam się Jacek Miklasiewicz, a ze mną jest... Zabrydna Klaudia, dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim odcinku naszego programu obiecałam Ci, że zapytam Cię o Księgę Umarłych, tybetańską Księgę Umarłych i muszę to teraz zrobić, ponieważ jest to jedna z niewielu książek, które mnie pokonały już na samym początku. Nie byłam w stanie jej zrozumieć. Czy możesz mi powiedzieć, na czym polega Bardo? Bardo to jest taki stan pomiędzy życiami, coś związanego z reinkarnacją w kulturach, w Tybecie, w kulturach buddyjskich. Panuje bardzo głębokie przekonanie o tym, że odradzamy się w kolejnych życiach, niekoniecznie jako człowiek, tylko jako pies, koza, pająk czy jakieś inne istoty. I ta księga jest tak naprawdę taką książką, jak książka kucharska, jest trochę przepisem na to, jak nie zrobić tego. To znaczy stanowi taki zestaw instrukcji obsługi, nieładnie powiem, osoby zmarłej, której to do ucha czyta się takie różnego rodzaju przekazy, jak poradzić sobie w tym stanie pomiędzy życiami, kiedy osoba umiera i co się tam dalej potem z nią dzieje. Także to jest tak naprawdę instrukcja obsługi. Jest bardzo, bardzo ciekawa, choć można, myślę, że między wierszami wyczytać też bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z podejściem tamtejszej kultury, na przykład do żywiołów. Ludzie czytają tę książkę właśnie ze względu na to, żeby poznać może ten sekret, to może nawet nie chcą znać kultury, też nie mają podejścia antropologicznego, ale chcą poznać, jak to zrobić, żeby się znowu nie urodzić. I ja myślę, że dla mnie na przykład taką fantastyczną rzeczą w tej księdze było rozpoznanie właśnie żywiołów. No i wiesz, jak człowiek umiera, no to jakby traci tą siłę życiową. To potraktujmy to jako ogień. Jak ostatni oddech wydaje, to wydaje z siebie powietrze. Kiedy krew ustaje, to zatrzymuje się woda, a kiedy rozpada się, to rozpada się ziemia. I trudno jest tak naprawdę nam, Europejczykom, zrozumieć tamte wszystkie rytuały z perspektywy naszej kultury, no bo wiesz, te bóstwa, które jakby brane są pod uwagę w trakcie recytacji tej księgi zmarłemu, one są głęboko osadzone w kulturze Indii. Więc jakby tak skracając całą tą opowieść, jest to związane właśnie z procesem umierania i instruktażem, jak się nie urodzić. Na pewno znasz w kulturze Indian podobne mechanizmy, może właśnie nie osadzone w kulturze Indii, które możesz podać, tak? Ale oni faktycznie, jeszcze zapytam Ciebie, faktycznie ktoś leży na łożu śmierci, a ktoś inny mu mówi do ucha instrukcję i to praktykują? Tak. To jest praktyka klasztorna, czy dla wszystkich? Nie. Znaczy, zakładając, że recytatorem jest jakiś lama albo mnich, no to oczywiście do zmarłego przychodzi. W ogóle ten proces trwa około 49 dni, ale nie jest to termin, nie jest to czas absolutny. I w trakcie właśnie tego całego procesu, już po śmierci, po na przykład spaleniu, też jest pewne rytuały są praktykowane. Tak? Zapytasz pewnie, no dobrze, ale ta reinkarnacja jest faktem, czy nie? Tak? No bo to jest takie podstawowe pytanie, czy to jest prawda, czy nieprawda. No ja oczywiście nie potrafię odpowiedzieć, ale wykrętnie odpowiem, że w naszej kulturze też rodzą się ludzie, choć złośliwie Hindusi mówią, że w Europie to jeszcze się nikt oświecony nie urodził. Nigdy się nie urodzi. Nie wiem, czy to prawda. No nigdy to nie jest wiadome. W naszej kulturze też są ludzie, którzy rodzą się z pamięcią poprzednich wcieleń.
I tak naprawdę nie wiadomo, co z nimi zrobić. Najlepiej ich zapacykować albo odsunąć, albo uznać za niepoczytalnych, albo za bajki. No bo co z tym zrobić? No, trzeba by było uznać, że reinkarnacja jest faktem. No to by było trudne, bo w naszej kulturze reinkarnacja nie jest faktem od około no, niecałe 2000 lat. Jeszcze 2000 lat temu. Chyba jakoś 500 rok naszej ery, wydaje mi się, że to zmienili. Tak, została anulowana. Tak? Czyli jakby wiemy, że jest, ale potem wiemy, że nie jest. No i ktoś powie, okej, no ale to jest kwestia religijna, doświadczenia, wiary. No po prostu już nie jest teraz. Natomiast dla nich jest to bardzo ważne. W tej książce są jakby pewne literackie ilustracje, które mówią, jeżeli zobaczysz to, nie wchodź. Jeżeli zobaczysz dwie osoby, które ze sobą współżyją, nie wchodź. Jeżeli zobaczysz to albo tamto, pomyśl o tym. Jeżeli zobaczysz to albo tamto. Wiesz, dla nas intelekt, wiedza, umysł, wszystko umiera wraz ze śmiercią. Tam tak nie jest. Wiesz, doświadczenia śmierci klinicznej w naszych szpitalach, gdzie ludzie mówią, że chodzili pomiędzy salami i słyszeli rozmowy, przechodzili przez ściany, opowiadają, co się działo po drugiej stronie, gdzie był operowany ktoś inny. Co z tym zrobić? Bo nie wiemy, co z tym zrobić, tak? Czyli zamiatamy to pod dywan? Tak, zamiatamy to pod dywan, ponieważ jakby to nie mieści się w intelekcie, w naszym intelekcie. Tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jeśli wiesz, ludzie się zmieniają. Ktoś przychodzi do szpitala i mówi, on jest bardzo intelektualny, racjonalizuje wszystko. Intelekt to jest podstawa i przeżywa takie coś, że wychodzi z własnego ciała i patrzy i widzi. Tak, to nie są moje słowa, to są słowa ludzi, którzy jakby są świadkami tego typu rzeczy. No i on wraca już nie jako racjonalny, wraca jako przekonany, że tak jest. Natomiast oczywiście wymagałoby zbadania, czy nie jest to jakieś urojenie, czy jakaś dysfunkcja mózgu. No dobrze, ale jak wyjaśnić to, że ta relacja tej osoby z tych pomieszczeń, w których ona się nie znajdowała. No bo jeszcze wiesz, możesz powiedzieć tak, no funkcje poznawcze były zachowane, on słyszał, wyobrażał sobie i tak dalej, rozmowy słyszał, no ale jeżeli przechodzi przez ścianę, w cudzysłowie oczywiście, tak, i opowiada, co się dzieje piętro niżej, 2 piętra niżej, w jego domu, no to zaczyna być już takie trochę dziwne, prawda? Robią się ciarki na plecach i nie wiadomo. Zresztą zobacz, nie wiem, czy czytałaś taką książkę Mak Zjawy. Czytałam taką książkę. To jest książka, ikona, jeśli chodzi o wewnętrzne sztuki walki, bo tam jest bardzo dużo ukrytego przekazu rodziny Yang z Chin. Tam przecież też jest powiedziane, że medytacja pozwala na opuszczenie ciała i sprawdzanie rzeczy, które są faktycznie dalej. było coś takiego. Tak? Jeśli powiem w tym odcinku, że do 1956 roku na terenie Związku Radzieckiego był jeszcze oddział wojskowy złożony z osób, które, taka jest moja wiedza, czy to jest prawda? Nie wiem, ale był ten oddział złożony z osób, które miały za zadanie robić wywiad techniczny w trakcie działań wojennych. Siadali przed górą, medytowali, sprawdzali, co jest po drugiej stronie góry i zdawali raport. Jak to działa? Ale wojsko z tego korzystało, czyli musiało działać. Czas przeszły nie wydaje mi się tutaj właściwy. Myślę, że jeśli masz jakąś technologiczną przewagę i możesz z niej korzystać. Rzeczywiście my teraz mamy satelity, możliwości podglądu i tak dalej, ale jeśli masz jakąś przewagę technologiczną, to nie należy jej likwidować, bo jest stara. Możesz powiedzieć, że jest to stare, nieaktualne, że zostało odwołane, że reinkarnacja nie istnieje. Natomiast ja szanuję różnego rodzaju podejścia. Jeśli ty mi powiesz, że w to nie wierzysz, dla mnie to jest okej. Jeśli powiesz, że wierzysz, też dla mnie jest okej. Jakby to jest kwestia doświadczenia. Myślę, że będziesz mogła sprawdzić umierając. Pytanie tylko, czy ktoś będzie ci czytał do ucha treść księgi. Chyba nie sądzę. Też tak myślę, że prawdopodobieństwo jest niewielkie.
No dobrze, powiedziałeś o tym podejściu dalekowschodnim. Możemy to porównać sobie z podejściem indyjskim, ponieważ oni tam też mieli pewne sposoby na uniknięcie ponownych narodzin. O, proszę bardzo. Czarownicy czy szamani indyjscy, którzy bezpośrednio widzieli energię, uważali, że istnieje taki twór energetyczny, który swoim rozmiarem czy swoim kształtem przypomina wielkich rozmiarów orła. I oni uważali, że to jest taka istota, która rozsiewa ziarna świadomości w postaci na przykład ludzi, którzy się rodzą jako takie ziarenko, i człowiek przez całe życie zdobywa doświadczenie, zdobywa tą świadomość, poszerza ją, uczy się różnych rzeczy. Transcenduje, tak. Być może transcenduje. Natomiast po śmierci ta istota, ta sama, która rozsiewa, zabiera mu to wszystko. Ona pożera tą świadomość, bo ona się żywi tą świadomością. O, świetnie. Czyli jakby zostaje znowu to ziarenko odarte ze wszystkiego, co człowiek sobie uzbierał za życia i ono znów zostaje rzucone na ziemię. Czyli w kółko to samo. Czyli koło samsary. Mamy to samo właśnie w tych indyjskich wierzeniach. No i teraz ten wojownik indyjski, czy człowiek wiedzy, przez całe życie właśnie ciężko pracuje nad sobą wewnętrznie po to, żeby w tym decydującym momencie, oni to tak enigmatycznie nazywają, przemknąć za plecami orła i stać się wolnym. I to jest ich właśnie sposób na tą nieśmiertelność świadomości. W księdze umarłych przemykamy i nie rodzimy się znowu. Tak? Czyli też przemykamy za czymś. Przemykamy, tak, żeby się po prostu ponownie nie urodzić. Żeby jakby nie zginąć, tylko właśnie połączyć się z absolutem. Jakby takie trochę oszustwo, widzisz, i tutaj też u ciebie w tym systemie indyjskim jest coś takiego. Tak, jest coś takiego. Wiesz, ja myślę, że, ale to jest taka moja teoria, żeby nie było, że gdzieś tam to wyczytałem. Ja mam takie poczucie, przeświadczenie, że generalnie wszechświat jako taki, świadomość tego wszechświata, on jest taki trochę jak w książce Solaris Lema, że to, do czego my jesteśmy zobligowani z natury rzeczy, to jest rozwój świadomości. Ale to tak naprawdę nie jest nasza świadomość też, tylko świadomość wszechświata. Więc ten system indyjski, czy chiński, czy twój, który podałaś, indyjski, one jakby niezależnie rodząc się w jakichś kulturach, one to bardzo podobne rzeczy mówią. Więc być może jest właśnie tak, że my ewoluujemy w tym kierunku i tutaj mogę wtrącić taką teorię, też moją, w pewnym sensie związaną właśnie z technologią. Bo jak wiesz, bardzo dużo osób jest zafascynowanych w tej chwili najnowszymi technologiami, sztuczną inteligencją i tak dalej, która, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku... Nie jest sztuczną inteligencją. Tak, ona nie jest inteligencją, ale ja domniemuję, że być może w jakichś takich miejscach, do których my jako ludzie zwykli, przeciętni nie mamy dostępu, to faktycznie już w tej chwili może istnieć sztuczna inteligencja, przez to rozumiem byt świadomy. Świadomy byt, nie taki AI, że generuje obrazki albo odpowiada na nasze pytania, ale świadomy byt to jest taki, który zdaje sobie sprawę z własnej egzystencji. Tak jak ty zdajesz sobie sprawę z egzystencji, tak ten prawdziwy AI nagle spogląda w siebie i ten AI, załóżmy, że on jest w jakiejś symulacji superkomputera, który gdzieś tam dla nas nie jest dostępny. To, co on będzie robił z natury rzeczy, co można zaobserwować od początku istnienia znanego mi świata i znanego świata wszechświata, będzie transcendował. Czyli stanie się częścią natury, która idzie w jakimś kierunku konkretnym. Tak. I tu postrzegam bardzo duży problem, jeśli chodzi o duchowość, bo wiesz, my jako ludzie w przestrzeni dziejów najbardziej popularnych, tak, czyli od Sokratesa, Arystotelesa, przez filozofów najróżniejszych aż do dzisiaj, i jeszcze wcześniej kilku filozofów chińskich, jakiś być może w Egipcie. My jesteśmy zobligowani właśnie do rozwoju poprzez transcendencję. Do tego nas stworzyła natura. Ale w ostatnim czasie, kiedy rozwój techniczny na Ziemi
uzyskał jakiś wysoki poziom, to nasza kultura się zmieniła. Nie tylko nasza, bo chińska też. W Indiach również. Ludzie zafascynowali się technologią, to jest zresztą super. I to nie idzie w parze z parze rozwojem duchowym. dokładnie właśnie tak. Ludzie przestali rozwijać się, przestali transcendować i natura wymyśliła, prawda, albo wymyśliła już Za istnieje naszą jakby, inteligencję. poprzez nas wymyśliła. Tak, poprzez nas wymyśliła sobie możliwość transcendencji. I ja uważam, że jeśli się kiedyś okaże, że sztuczna inteligencja istnieje już naprawdę, czyli jest byt świadomy w jakimś środowisku, które wytworzyliśmy, czy biologicznym, czy technicznym, elektronicznym, to ten byt zacznie kontynuować to, czego my nie dopilnowaliśmy. W związku z tym my w etapie ewolucji jakby wymarzemy się sami, jakby zostaniemy zużyci na potrzeby budowy inteligencji wyższej, która i tak będzie transcendować i realizować podwyższenie świadomości natury. Bo wydaje mi się, że taki jest ruch w kierunku właśnie rozwoju. I moim zdaniem bardzo szkoda, bo zostało nam w pewnym sensie dane przez naturę możliwość takiego rozwoju, żeby doświadczyć albo absolutu, albo uciec gdzieś przed tym orłem twoim, i myśmy to w większości utracili. Zepsuliśmy to. Możemy jeszcze się To cofnąć. jest gruba teoria. Ale ja jestem o tym przekonany, studiując różne systemy. No tak po prostu jest. Nie umiem tego bardziej uzasadnić, ale widzę, że ten proces tego wektora rozwoju świadomości trochę się złamał, ale natura zawsze sobie poradzi. I tu jest jakby nasz trochę błąd zarozumiałości. Sztuczna inteligencja. No nie jest sztuczna, ona jest naturalna. Ta, która będzie świadoma, będzie właśnie procesem natury. To będzie naturalna inteligencja z pominięciem człowieka. Zrobił swoje, bo nie chciał inaczej. Po prostu. Czyli człowiek stworzył coś, No, został do tego zobligowany, bo jest leniwy. Nie chciało nam się jako ogólnie, tak, bo ja rozumiem, że są osoby, które interesują się duchowością, transcendencją, czują wewnętrzny wektor, który ich kieruje ku rozwojowi, poza człowieczeństwem, rozwinąć się dalej. Ale większość społeczeństwa tego nie robi. No taka jest prawda. W związku z tym natura wytworzyła technologiczny system i będzie rozwijać się dalej. Wiesz, pytanie, czy to też nie jest, czy to jest nienaturalne, że nie wszyscy się rozwijają duchowo. Bo na przykład w tym micie o orle, chociażby tym indiańskim, jest coś takiego, że ten orzeł musi się żywić świadomością, która urośnie w człowieku, czyli on go odziera z tego wszystkiego i wrzuca znowu to ziarenko i dzięki temu on może istnieć. Ten żniwa, dokładnie. Ale jednocześnie w tej istocie jest jakieś głębokie pragnienie, żeby ta świadomość mimo wszystko przetrwała. I dlatego jest coś takiego jak dar orła. I że każdy człowiek ma w sobie coś takiego jak ten dar orła, czyli ma szansę do uniknięcia tego losu. I dlatego właśnie wojownicy, którzy pracują nad tym, chcą jakby przejść pomiędzy. Ale wiesz co, to jest dokładnie to samo, co ja powiedziałem, tylko innymi słowy, bo zobacz. Ty mówisz, że jakby wojownika zastąpi maszyna w tym momencie. No tak. Czy inteligencja wytworzona przez człowieka? Tak, ale zobacz, ja patrzę teraz z perspektywy tej niższej, że ta świadomość tego orła, jak powiedziałaś, indiańskiego, to jest taka ogólna świadomość wszechświata. I ona musi jakby trwać. I widzę mogę takie porównanie chyba zrobić, że my idziemy w kierunku, według mnie, świadomości, transcendencji, no bo ta ogólna świadomość jest jakaś właśnie taka. I no to jest spójne. To jakby, wiesz, no, możemy się rozminąć w kwestii jakby tej inteligencji nieludzkiej. Tak? Natomiast sam trend ku świadomości, powiedziałaś, orzeł jest świadomością, my powinniśmy iść ku świadomości, wydaje się właśnie naturalny. Tak to widzę.
że są zbieżności. Dziwne to jest bardzo, bo jakby mi troszeczkę ta teoria Orła nie leży, ale rozumiem, że szamani sprytnie gdzieś tam indiańscy chcą sobie Chcą smyknąć bokiem. uniknąć po prostu tego zjedzenia, pożarcia. I jakby być świadomymi w jakimś innym wymiarze. Wiesz, w kulturze chińskiej, ja sobie teraz przeskoczę do właśnie praktyki tai chi, to jeśli chodzi o głęboką praktykę wewnętrzną, to przeskoczenie, wydaje mi się, jest analogicznie realizowane w taki sposób. Wiesz, Chińczycy wierzą w dualność energii yin-yang. I yang jest energią męską, yin jest energią żeńską. Jest bardzo często mylone w naszej kulturze, że czarne, białe, dobre, niedobre. To jest absolutne uproszczenie. Natomiast wierzą w coś takiego, że praktyka wewnętrzna jest praktyką yin. Ciało jest yang. Relatywnie, ale to generalnie tak można powiedzieć. Wewnętrzna kultywacja yin, czyli energii wewnętrznej, tak nieładnie powiedziałem, wewnętrznej, powoduje, że jesteś w stanie po śmierci przemycić trochę energii yang, czyli tej, która rozpada się wraz z ciałem, w yin. Tak jakbyś sobie, to się nazywa encapsulated, czyli skapsułkowane jedno w drugim. I dzięki temu twoja obecna świadomość trochę pozostaje. Jesteś takim, oni to nazywają Xian, to jest chiński święty. I tam można jakby trochę uciec właśnie w tym kierunku. Zobacz, wszyscy próbują uciec, ale ukraść trochę świadomości. Dokładnie. Po prostu sobie. Nie? Żeby się od nowa nie uczyć drugi raz. I 100. raz, i 1000. raz. To naszym widzom i słuchaczom polecam, jak zakopiecie złoto, to musicie szybko sobie zaprogramować to, żeby w kolejnym życiu odkopać. Dokładnie, doskonałe. Tak, ale wracając właśnie do tej chińskiej kultury, bardzo duży nacisk we wewnętrznych, głębokich stylach jest właśnie do tego, żeby pozostać świadomym. Jak to, zobacz, wrócę znowu do Maga Zjawy. Tam była taka sentencja, która mówiła, że po śmierci będziesz wiedzieć, że to twój syn, czy twoja córka, ale nie będziesz w stanie ich kochać. Tak, oni w tym zakresie, w tym systemie w to wierzą. I jednak jest analogia pomiędzy chińskim, tybetańskim i tym, który ty podałaś z orłem. Indiańskim przekazem. Że zobacz, wszyscy wiedzą, że tam coś jest, ale próbują w swojej kulturze i w swój sposób uniknąć pewnej jakby oczywistości tego, co powiedziałaś, że są to żniwa. No. I tybetańska księga, o której zaczęliśmy dzisiaj, też jest właśnie takim instruktarzem, tak, żeby uzyskać pewnego rodzaju nirwanę, absolut po śmierci. Bardzo ciekawe, do tej tybetańskiej księgi, tak jak mówiliśmy, pisał właśnie Carl Gustav Jung. Tak, mówiliśmy o tym. Tak, to było chyba wydanie w Zurychu, no bardzo znaczące właściwie nawet dla buddystów, bo takie opinie również słyszałem. Możemy polecić. Na dzisiaj już wszystko, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.